Cześć, z tej strony Adrian Pusher, fujitsushop.pl. Dziś w moje ręce wpadł tablet Fujitsu Stylistic Q739, który dumnie dzierży tytuł flagowca. Czy aby na pewno słusznie? Sprawdźmy to. Najnowszy tablet Japończyków robi bardzo dobre pierwsze wrażenie. Wygodnie leży w dłoni, jest lekki i przyjemny w dotyku. Ale najpierw skupię się na prezencji, którą naprawdę imponuje. Tegoroczne Q to elegancja w połączeniu z praktycznością. Niewielkie ramki i jednolita bryła, okraszona jedynym słusznym kolorem, dodają szyku. Spoglądając na niego z każdej strony, nie dostrzegam krzykliwych elementów designu, które miałyby zaszkodzić stonowanemu wizerunkowi najnowszego Stylistica. Tak po ludzku, podoba mi się. Lwią częścią naszego tableta jest oczywiście ekran. Zastosowano tu 13,3 calową matrycę IPS Full HD o matowym wykończeniu. Ta oczywiście jest dotykowa z 10-punktowym multitouchem. Wyczuwa przy tym nawet do 4000 poziomów nacisku, co z pewnością zainteresuje artystów czy projektantów CAD. Na ramce z przodu zmieszczono 2-megapikselową kamerkę, czujnik obecności czy diodę statusu. Oczywiście nie ma tabletu bez rogów, a te są dodatkowo wzmocnione gumowymi osłonkami. Cała obudowa jest bardzo zwarta i niezwykle dobrze wykonana. Nie bez powodu Q739 przeszło wybrane testy militarne. Na dolnej krawędzi znajdziemy przede wszystkim złącze do akcesoriów dokujących, dwie wnęki usztywniające zadokowany tablet oraz slot na kartę SIM. Na jednym z boków znajdziemy gniazdo zasilania, slot na kartę microSD, USB 3.1, USB typu C, mini HDMI oraz diody powiadomień. Z drugiej strony Kensington USB 2.0, audio combo, smart card, zaczep na smyczkę oraz dock dla rysika. Porty możemy rozszerzać korzystając z dodatkowych przejściówek USB do LAN lub USB do VGA. Wróćmy na moment do krawędzi, gdzie na górze umieszczono 4 przyciski funkcyjne. A co z tyłu? Kamerka 5 megapikseli z flashem i autofokusem oraz opcjonalny czytnik linii papilarnych. A to wszystko umieszczone na przyjemnej w dotyku magnezowej obudowie z nieśmiałym logo Fujitsu. I to tyle, jeśli mowa o tym, co na zewnątrz. Sercem Q739 może być jeden z 3 czterorodzeniowych procesorów Intela 8 generacji. Co ciekawe, procesory występują w gotowych zestawach z pamięcią RAM, co oznacza, że z modelem i7 otrzymujemy 16 GB pamięci, a z procesorem i5 8. Za przechowywanie danych odpowiedzialne są dyski M2 o pojemności od 256 GB do 1 TB. Łączność zapewniają moduły Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0 oraz LTE z GPS-em. Nie można zapomnieć o typowych dla sprzętu mobilnego czujnikach jak żyroskop, kompas, czujnik oświetlenia czy obecności. Jak na tablet, ilość zabezpieczeń imponuje, ale nie ma się co dziwić, w końcu to sprzęt dla biznesu. Z przyczyn praktycznych brak jedynie czytnika Palm Secure. Bateria to kolejna z dużych zalet tegorocznego flagowca, który popracuje na niej około 10 godzin. Dodatkowo funkcja Quick Charge pomoże w godzinkę zapełnić baterię do 80%. Pomówmy troszkę o akcesoriach, bo tych jest naprawdę dużo. Oczywistym akcesorium jest aktywny rysik, który doskonale spisuje się z matową powłoką matrycy. Stylus jest bardzo szybki i responsywny, co Fujitsu zapewnia już od dawna w swoich urządzeniach. Następnie mamy nieobecną dzisiaj uniwersalną stację dokującą na USB typu C, która jak dla mnie nie jest zbyt wygodna do pracy ze Stylisticiem. Ale może ja się nie znam i znajdzie się teraz rzesza zwolenników tego gadżetu. Mimo to myślę, że tu na pewno lepiej sprawdzi się dedykowana tabletom stacja dokująca. O taka jak ta. Wyposażona w 3 złącza USB, VGA, DisplayPort, Ethernet i oczywiście zasilanie. Posiada wszystkie rozszerzenia, jakich mogłoby nam zabraknąć na obudowie Q739. Jak moje wrażenia? Bardzo pozytywne, a to przede wszystkim dzięki wysokiej jakości wykonaniu, intuicyjnemu montażowi i demontażowi oraz takim detalom jak automatyczny czyścik styków. Tą stację proponuję klientom, którzy chcą skorzystać z Q jak z normalnego peceta z klawiaturą i myszką, ponieważ kąt, w jakim znajduje się zadokowany tablet, nie sprzyja zbytnio obsłudze dotykowej. Chociaż i tu mogę się mylić. Szukających bardziej mobilnych rozwiązań z pewnością zainteresuje dołączana klawiatura. Zawias z zatrzaskiem jest bardzo mocny, nadając sztywności laptopa całemu zestawowi. Wygląd?
rewelacja z bardzo spójnym designem, a klawiatura o przyjemnej fakturze, wygodnym skoku klawiszy, a nawet podświetleniu. Dużą zaletą tego dodatku jest to, że powierzchnia klawiatury nie nagrzewa się od pracujących podzespołów. Ponadto wyposażono ją w gniazdo Ethernet oraz wygodne złącze zasilania. W moim przypadku to akcesorium to absolutny must have, dodający stylistikowi masę nowych zastosowań, nie zabierając niemal nic ze swojej pierwotnej mobilności. Ostatnim akcesorium jest ochronna obudowa z uchwytem na dłoń oraz zestawem pasków i zatrzasków. Ten dodatek docenią przede wszystkim pracujący ze sprzętem na zewnątrz, nawet w nieco trudniejszych warunkach. Skoro wszystkie klamory mamy omówione, wypadałoby sprawdzić stylistika w akcji. A w akcji przyda się wydajność. Tą zapewniają szybkie procesory spotykane głównie w notebookach. Jednak przez oczywiste, ciasne opakowanie podzespołów, procesory te nie rozwijają pełni mocy ze względu na kulturę pracy, która jest tu absolutnym priorytetem. Jednak bez obaw są one i tak dużo wydajniejsze od jednostek stosowanych dotychczas w tabletach. Q739 najistotniejsze podzespoły umieszczone ma wyżej, dlatego ich nagrzewanie się nie jest odczuwalne, gdy trzymamy go w dłoniach. Komfortu pracy nie psuje tu także hałas. Q739 jest cichy praktycznie cały czas. Dopiero przy ekstremalnym obciążeniu wydaje z siebie lekki szumek. Rozmieszczenie przycisków jest optymalne. Jeżeli korzystamy z czytnika linii papilarnych, na pewno docenimy umieszczenie go blisko przycisku zasilania, dzięki czemu rutynowe czynności jak włączanie staje się przyjemniejsze niż chaotyczne przemieszczanie rąk po obudowie. Jeśli zaś często wiercimy się z tabletem w przeróżnych warunkach, to na pewno docenimy bardzo dobre kąty widzenia i szybką jak na Windowsa zmianę orientacji ekranu. Czujnik oświetlenia także pracuje bez zarzutu, a maksymalna jasność ekranu zapewnia dobrą widoczność przy ostrzejszym świetle. Nasz egzemplarz wyposażono w procesor i7 i w tej konfiguracji spisywał się znakomicie. Płynności pracy nie zakłóca nawet wiele wątków i aplikacji pracujących w tle. Szkoda, że w tym modelu zastosowano dyski M2 SATA, a nie dużo szybsze NVMe, ponieważ programy inicjowałyby się jeszcze szybciej. Wprawdzie ze stylistika Q739 nie zrobimy aparatu na górskich wycieczkach, ale miło, że taki się znajduje. Autofokus działa znośnie, a flash pomoże przy fotografowaniu mniejszych obiektów z bliska w gorszym oświetleniu. A głośniki? Lepsze niż w cieniutkich livebookach, ale wciąż bez rewelacji. Rewelacją za to jest jakość wykonania. Wiem, mówiłem już o tym wcześniej, ale pracując ze stylistikiem kilka dni, doceniam to jeszcze bardziej. Dotyczy to absolutnie każdego cala Q739, jak i jego dodatków. Fujitsu Stylistic Q739 to jeden z tych sprzętów, które na pierwszy rzut oka ocenimy jako sprzęt klasy premium. A co najważniejsze przy pierwszym kontakcie, to uczucie nie znika, a potęguje się. Jest to przede wszystkim inżynieryjne cacko, które sprawdzi się na spotkaniu udziałowców, wizycie głównego architekta na budowie, czy na kolanach projektanta w długiej podróży pociągiem TLK bez gniazdka dla ładowarki. Różnorodność zastosowań mnożą także możliwe do wykorzystania dodatki, które nie odbiegają jakością wykonania od tableta. Wydajność to najwyższa półka, w połączeniu z dyskretną pracą stanowią drugi po jakości najmocniejszy punkt Q739. Oczywiście tegoroczny stylistyk nie jest bez wad, jednak toną one w morzu zalet. Zatem bez cienia wątpliwości wypada oddać królowi to co królewskie, bo Stylistic Q739 to sprzęt najwyższej klasy. Jeżeli zainteresował Cię Fujitsu Stylistic Q739, to zapraszam do naszego sklepu na www.fujitsushop.pl, gdzie znajdziesz wszystkie tablety Fujitsu. Jeśli jednak nie wiesz od czego zacząć, to skorzystaj z pomocy naszych handlowców, którzy pomogą przy wyborze sprzętu dla Twoich potrzeb. A jeśli także lubisz nasze materiały i chcesz być na bieżąco, to zachęcamy do subskrypcji naszego kanału lub odwiedzenia nas na Facebooku i Instagramie. Tymczasem do usłyszenia.